Cześć, z tej strony Krzysiek, witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj przychodzę do Was z przepisem na prosty, a mimo to efektowny deser, który przypomina wyglądem popularny owoc. Tym razem przygotujemy ciasto arbuz, czyli deser składający się z warstw zielonego biszkoptu, gładkiego kremu śmietankowego i owocowej galaretki z borówkowymi pestkami. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać, jakie są Wasze ulubione wiosenne desery. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie ciasta zaczynamy od galaretki. Do 700 ml gorącej, świeżo zagotowanej wody dodaję 2 opakowania galaretki truskawkowej. Zawartość naczynia mieszam do całkowitego rozpuszczenia proszku i uzyskania jednolitego płynu. Tak przygotowaną galaretkę odstawiam na bok do chwili, kiedy zacznie tężeć. W międzyczasie zajmuję się składnikami suchymi potrzebnymi do przygotowania biszkoptu. Do średniej wielkości miski przesiewam 200 g mąki pszennej, u mnie typ 500, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia i niewielką szczyptę soli. Po pozbyciu się wszelkich grudek krótko mieszam zawartość naczynia przy pomocy rózgi tylko do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Tak przygotowane składniki suche na chwilę odstawiam. Do osobnej dużej miski przekładam 120 g dobrze opłukanego i osuszonego młodego szpinaku. Na liście wylewam około 40 g oleju rzepakowego, a następnie blenduję przy pomocy blendera ręcznego na całkowicie gładką masę. Z tym krokiem absolutnie się nie spieszcie i przyłóżcie się do tego najlepiej jak to tylko możliwe. W innym wypadku możecie później znaleźć w cieście niespodziankę w postaci liści lub części łodyżek. Po uzyskaniu odpowiedniej konsystencji odstawiam naczynie na boki i zajmuję się resztą składników biszkoptu. Do osobnej dużej miski przelewam 3 duże jajka i dodaję do nich 120 g drobnego białego cukru. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do chwili, kiedy masa zgęstnieje i stanie się jasna i puszysta. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów i stopniowo zwiększać je wraz ze wzrostem objętości piany. Uzyskanie odpowiedniej konsystencji chwilę zajmie, więc uzbrójcie się w cierpliwość. Kiedy łopatki miksera zaczną zostawiać na masie wyraźny ślad, zmniejszam obroty na średnio niskie i dodaję do niej pozostałe 40 g oleju rzepakowego. Olej dodaję powoli, wąskim strumieniem, stale mieszając zawartość naczynia. Dzięki temu mam pewność, że wszystko łączy się ze sobą tak jak powinno. Po wmieszaniu oleju dodaję do masy zblendowany szpinak i 1,5 łyżeczki pasty waniliowej. Jeśli nie macie pod ręką pasty, możecie użyć ekstraktu lub cukru z wanilią. W przypadku cukru dodajcie go do jajek razem ze zwykłym. Zawartość naczynia krótko mieszam przy pomocy miksera tylko do uzyskania jednolitej zielonej masy i odkładam mikser. Na tym etapie nie będzie nam już potrzebny. Do tak przygotowanej masy jajecznej dodaję składniki suche. Robię to powoli, w 3 partiach po kilka łyżek naraz i za każdym razem delikatnie łączę ze sobą zawartość miski przy pomocy silikonowej szpatułki tylko do chwili, kiedy przestaje widzieć suchy proszek. Dodając mąkę w ten sposób nie tylko nie przemieszacie ciasta, ale też nie wybijecie zbyt wiele powietrza, które zostało w nie wtłoczone w trakcie ubijania jajek. Gotowe ciasto przekładam do tortownicy o średnicy 23 cm. Spód formy wcześniej wyłożyłem papierem do pieczenia, natomiast boki pozostawiłem suche i czyste. Dzięki temu biszkopt będzie mógł się do nich przykleić w trakcie pieczenia i nie opadnie w trakcie studzenia. Ciasto rozprowadzam w formie najrówniej jak to tylko możliwe, a następnie wyrównuję jego wierzch. Forma z ciastem trafia do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni Celsjusza w funkcji góra-dół na około 25-30 minut do suchego patyczka.
Kiedy biszkopt jest gotowy, wyjmuję go z piekarnika i odstawiam w formie na około godzinkę do lekkiego przestudzenia. Następnie ostrożnie wyjmuję go z blaszki na kratkę i studzę całkowicie. Kolejna godzinka powinna wystarczyć. Po tym czasie przekładam biszkopt na blat i przy pomocy długiego noża z ząbkami odcinam wyrośniętą górkę. Jest to krok całkowicie opcjonalny, ale sprawi, że ciasto będzie wyglądać zdecydowanie lepiej. Jeśli macie pod ręką jakieś inne skrawki ciasta, możecie przygotować z nich na przykład bajaderki. Zawsze lepiej mieć 2 desery niż 1, prawda? Dodatkowo przy pomocy długiej tarki oczyszczam boki biszkoptu z przypieczonej skórki. Ponownie nie musicie tego robić, ale dzięki temu gotowe ciasto będzie jeszcze piękniejsze. Tak przygotowany spód na chwilę odstawiam i zajmuję się prostym kremem. Do dużej miski przekładam 200 g zimnego serka mascarpone i dodaję do niego taką samą ilość zimnej 36% śmietanki, 40 g cukru pudru i 1 łyżeczkę pasty waniliowej. Zawartość naczynia ubijam przy pomocy miksera do uzyskania gęstego, sztywnego kremu. Ubijanie polecam zacząć od niskich obrotów miksera i stopniowo zwiększać je wraz ze wzrostem objętości kremu. Dzięki temu unikniecie dużej chmury cukru pudru unoszącej się w kuchni. Kiedy krem jest gotowy, możemy zabierać się za składanie naszego ciasta. Wyrównany przed chwilą spód przekładam do blaszki, w której wypiekałem biszkopt. Formę wcześniej dokładnie umyłem, spód wyłożyłem papierem do pieczenia, a boki folią rantową. Jeśli nie macie pod ręką folii, użyjcie papieru do pieczenia, sprawdzi się równie dobrze. Na biszkopt wykładam przygotowany przed chwilą krem i rozprowadzam go równą warstwą po całej powierzchni. Warto się do tego przyłożyć, ponieważ nierówności będą widoczne zarówno pod galaretką, jak i w przekroju. Na wyrównany krem wykładam około 100 g świeżych borówek. Staram się je porozrzucać tak, żeby każdy kawałek gotowego ciasta zawierał po kilka owoców, a przy okazji całość przypominała arbuza w przekroju. Możecie dodać ich więcej, możecie dodać mniej, to już zależy wyłącznie od Was. Tak przygotowane ciasto odstawiam do lodówki do chwili, kiedy galaretka zacznie tężeć. Kiedy tak się stanie, ostrożnie wylewam ją na krem. Najlepiej zrobić to przez łyżkę albo przy pomocy chochli. Dzięki temu nie zrobicie w kremie dziury, która mogłaby lekko zepsuć efekt wizualny. Postarajcie się przy tym nie poprzesuwać owoców i zwróćcie uwagę, czy płyn nie podnosi borówek. Jeśli galaretka jest już tężejąca, nie powinniście mieć z tym problemu. Osoby, którym zależy na jak najlepszym efekcie, mogą przed wylaniem galaretki oczyścić folię z kremu. Ja tego nie zrobiłem, przez co resztki kremu odbiły się w galaretce. Mi to nie przeszkadza, ale wiem, że niektórym może. Tak przygotowane ciasto trafia do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na całą noc do całkowitego zestalenia kremu i galaretki. Następnego dnia wyjmuję je z lodówki, pozbywam się boków blaszki, folii rantowej i już nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kroić je w kawałki. Piękna zielona podstawa ciasta jest wilgotna, przyjemnie słodka, z wyraźnie wyczuwalną nutą wanilii. Sam szpinak nie jest ani trochę wyczuwalny, a jedyne co zdradza jego obecność to kolor ciasta. Krem jest gładki i kremowy, a galaretka z owocami nadaje całości uroku i sprawia, że ciasto mocno przypomina wyglądem arbuza. Prosty, choć trochę czasochłonny deser, który pięknie prezentuje się na wiosennym stole. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!